Witam Was, moi drodzy. Dzisiaj kolejny bardzo ważny temacik, a mianowicie takie chroniczne napięcia mięśni, które niestety bardzo często są bolesne. Wiele ludzi ciągle ich doświadcza. Pojawiają się, znikają, znowu za chwilę wracają. U niektórych są cały czas. Bardzo często dochodzi do takich spięć mięśni właśnie w okolicach tutaj, w okolicach z tyłu, łopatek tutaj, w takich punktach są dokładnie, które bardzo mocno ciągną. To niekiedy powoduje bóle głowy, ponieważ tutaj ten mięsień z tyłu za głową, on idzie tutaj przez łopatkę do tyłu, on idzie głównie przez całe plecy praktycznie i łączy się tutaj do góry. Tutaj mamy takie dwie kuleczki z tyłu za głową, jak sobie poczujemy, to bardzo często tutaj pojawiają się napięcia. Oczywiście napięcia mięśni występują też gdzie indziej. U niektórych występują na przykład na klatce piersiowej, u niektórych występują w nogach, u niektórych występują w dolnych częściach pleców i są po prostu bardzo, bardzo uciążliwe, bo niekiedy potrafią nas wyłączyć z całego dnia, dosłownie, pracy. Ponieważ na przykład, kiedy właśnie ten mięsień tutaj, który idzie nam właśnie przez łopatki, zaczyna nam dokuczać, no to bardzo często skutkuje to później bólem głowy przez cały dzień. Także to jest problem uciążliwy. Dzisiaj spróbuję Wam to troszeczkę nakreślić, co możecie zrobić, żeby pozbyć się takich chronicznych napięć mięśni. Będę Wam również bardzo wdzięczny za jakikolwiek komentarz tutaj, może być nawet jakiś uśmiech, serduszko, cokolwiek, co byście chcieli wrzucić w komentarz, żeby po prostu tutaj algorytm troszeczkę rozruszać, bo jak na razie bardzo fajnie to pomaga, że to robicie i jesteśmy Wam bardzo, bardzo wdzięczni za to, ponieważ Was to nic nie kosztuje, a nam to po prostu pomaga tutaj trochę dalej dotrzeć z tymi treściami do innych ludzi. Możecie też zostawić do góry palca czy na dół palca, jak uważacie. Każda aktywność tutaj po prostu pomaga w tym wszystkim. Także moi drodzy, przechodząc do tego tematu. Po pierwsze, to co? Mamy coś takiego jak stres. To wszyscy wiemy. Stres powoduje napięcia właśnie mięśni. Dlaczego powoduje te napięcia mięśni? No, bo w stresie człowiek już jest przygotowany. To jest nasz ewolucyjny mechanizm, jak gdyby, który po prostu działa, że mięśnie są gotowe do ucieczki, czy do walki, cokolwiek. To mamy po prostu wbudowane. Ale jest jeszcze jeden taki mały problemik tutaj w tym wszystkim, a mianowicie chodzi o magnez. Przy stresie przepalamy bardzo dużo magnezu w naszym organizmie i dochodzi do jego braków. Kiedy występują braki magnezu, one są bardzo mocno odpowiedzialne za właśnie pracę mięśni, no to wtedy dochodzi do napięć, ale nie tylko na magnezie, moi drodzy, się to tutaj kończy, ponieważ u niektórych występuje jeszcze za mało potasu. Tak, uwaga, to może wystąpić na diecie mięsnej. Typowo, jeżeli ktoś tak się odżywia tylko i wyłącznie mięsem, może wystąpić tutaj problem z potasem. Jest to rzadkość, ale bywa, więc miejcie to po prostu na uwadze. Warto tutaj zrobić sobie badania, sprawdzić wtedy, jeżeli ciągle Wam występują takie napięcia mięśni, czy aby potas jest w normie i tak dalej. Można też magnez sprawdzić przy okazji, chociaż z tym magnezem, no to wiecie, on nie jest teraz, go jest, a za chwilę go może nie być, bo będzie stres, gdy go po prostu przepalimy. On się przepala bardzo szybko, magnez, i po prostu no, brakuje go. Ale jest jeszcze jeden bardzo, bardzo ważny problem, który no, większość ludzi o nim troszeczkę zapomina. Mianowicie bóle takie mięśni, takie napięcia mięśni mogą wystąpić przez za dużo, uwaga, wapnia w organizmie. Tak, moi drodzy, wapno, które nie potrafi się wbudować do kości i mamy go za dużo. Zdarza się, że mamy go po prostu za dużo w diecie. Skąd on się tam bierze, to wapno? No bierze się z różnych rzeczy, które jemy, na przykład sezam ma dużo wapna w środku. Oczywiście, no bywa, że w pieczywie dodaje się go jako dodatek, też sypie się tam wapno, wiecie, kredę, byle coś się tam wrzuca do tych pieczyw, do tego tak zwane ulepszacze. Bywa to też w innych rzeczach, a większość ludzi niestety je bardzo dużo pieczywa, bo kiedy mówię nie jedz, sprawdź skład, czy kup jakieś dobre, zrób sam na zakwasie,
To nie, bo chleb musi być. No to dobra, to niech będzie ten chleb. Jak tam sobie chcecie, jak uważacie. Każdy robi jak chce. Ja mogę tylko i wyłącznie doradzić, moje zdanie przekazać na ten temat, a wy to zawsze z tym zrobicie, co będziecie chcieli. No i co z tym wapnem teraz? Jeżeli go jest za dużo, to niestety, ale ono dociera do naszych mięśni. I kiedy tam jest w tych mięśniach, to niestety, ale właśnie robi takie też chroniczne napięcia mięśni, że one są cały czas spięte. Niekiedy masażyści określają to, kiedy dotykają kogoś i zaczynają masować, to mówią o beton. Ponieważ mięśnie są tak spięte, że są twarde jak beton. Tak nie powinno być. To jest bardzo, bardzo źle. Jeżeli twoje mięśnie są takie twarde jak beton, wszystko tutaj spięte, szczególnie tutaj właśnie u góry, to jest źle. To jest bardzo źle. Bo masażysta musi się naprawdę mocno napracować, żeby to rozruszać i to rozluźnić w ogóle. I wtedy taki człowiek od razu czuje, jakby mu kilka worków nie wiadomo czego z pleców spadło po takim masażu. Dobra, jak ten wapń rozwiązać tutaj teraz ten problem? Przede wszystkim można sobie brać K2MK7 do tego. Ono pomaga do tego, żeby właśnie ten wapń wbudować w kości. Ten magnez, o którym przed chwilką wspomniałem, również tutaj jest bardzo, bardzo ważny, ponieważ on także pomaga ten wapń z powrotem w te kości wprowadzić i tą równowagę przywrócić tego wszystkiego. Moi drodzy, problem jest ogólnie taki, że bardzo dużo nabiału się zjada. Tak, zjada się bardzo dużo nabiału. Jednak z tym nabiałem jest haczyk. Ten nabiał trawi się kwaśno w naszym organizmie, przez co on jeszcze potrafi nam zabierać inne minerały z organizmu. Czyli zamiast dostarczać, może to zabierać. I tu mówi się ogólnie, że jeżeli ktoś już musi, to nie powinien brać w ogóle tych mlekopodobnych, wiecie, tych takich w kartonikach, mleczków i tak dalej, tylko powinien brać takie, wiecie, świeże, niepasteryzowane, najlepiej od jednej krowy, to już wam powtarzałem wiele razy, ale powinien brać do tego co? Magnez. Jeżeli spożywasz już właśnie teraz nabiał, to warto tutaj od razu w tym samym momencie sobie też i magnez wziąć do organizmu, żeby to się tam wszystko ładnie wyrównało, ponieważ magnez ma też to w sobie, że alkalizuje, czyli wyrównuje to kwaśne pH, które tam z tego mleka się to trawi, wyrównuje to tak lekko wszystko, żeby to ładnie wszystko pięknie szło i pomaga też właśnie temu wapniu się wbudować tutaj do tego. Także to jest taka metoda, którą można by sobie tutaj spróbować zrobić. Warto też sobie pobadać to wszystko, te poziomy, jeżeli występują nam właśnie takie chroniczne cały czas napięcia, żeby to po prostu jakoś wyregulować i żeby to wszystko miało ręce inne. Tylko z tym magnezem pojawia się jeszcze taki jeden mały problem. Jeżeli kupujemy gotowe takie preparaty, bardzo często w aptekach, i popatrzymy sobie teraz na tą ilość tego magnezu, która jest tam w środku, to wiecie, tak gdzieś koło 400 mg się przyjmuje, że powinniśmy tam mieć na dzień tego magnezu. Taka dawka, chociaż niektórzy mają go więcej, no sportowcy też więcej używają i tak dalej. Ale pod spodem mamy taki haczyk, ponieważ jest tam dodane B6. No B6 jest niby potrzebne, żeby ten magnez się wchłonął i wszystko i fajnie. Jednak co robią producenci? Producenci robią coś takiego, że zawyżają tą dawkę B6, kiedy tam później popatrzysz sobie na tą dzienną rekomendację, to często masz tam 1000% B6, a magnezu masz tam, nie wiem, 25% dziennej dawki w jednej tabletce. No i problem jest tego typu, że kiedy zaczniesz takie coś sobie suplementować i chcesz uzyskać tą optymalną ilość magnezu, to nie ma szans. Przedawkujesz totalnie za dużo B6. Więc wtedy co? Wtedy trzeba wybrać sobie magnez taki, żeby był czysty magnez. Można też i zrobić chlorek magnezu. To wam robiłem taki film o magnezie. Jak można sobie zrobić do picia po prostu chlorek magnezu. Do tego jest to bardzo niedobre. Warto to z jakimś sokiem połączyć, bo chlorek magnezu jest taki gorzkawy. I sobie samemu zrobić wtedy taki magnez na przykład z tego do picia. A
można sobie dobrać później jedną taką tabletkę do tego, żeby te B6 uzupełnić, bo jeżeli chcesz uzyskać tą pełną dawkę dzienną tego magnezu z tych tabletek, to nie masz szans, ponieważ jest dużo B6. Albo po prostu znaleźć czysty magnez, takie też są dostępne, i mieć ten czysty magnez i ewentualnie tam jedną taką dodatkową z tym B6, żeby to te B6 jednak było, żeby to tam fajnie się też mogło wchłaniać, bo to jest też do tego potrzebne. Także moi drodzy, taki temat na dziś. Może komuś się to akurat przyda, może ktoś z tym rzeczywiście ma problemy. No i warto to sobie posprawdzać wszystko, bo jak widzicie, nie tylko i wyłącznie magnez, ale także potas i także wapń jest tutaj bardzo odpowiedzialny, a u bardzo wielu ludzi niestety jest za dużo wapnia w organizmie. Kiedy robią badania, okazuje się, że mają za dużo wapnia. Właśnie głównie przez te braki magnezu i tak dalej, które są w naszej diecie. I no, z potasem też różnie bywa, ponieważ też często go brakuje. Dziś w pomidorach już go nawet brakuje, chociaż to była ostatnia rzecz, która jeszcze została w tych pomidorach. To już go teraz też powoli zaczyna brakować. Także warto to po prostu wszystko posprawdzać. Ja wam życzę wszystkim miłego dzionka. Tyle na dziś. Trzymajcie się.